Cześć, siema, dzień dobry, witajcie widzowie pierwszy raz w 2025 roku. Jak widzicie, w nieco zimowej scenerii, ale to bardzo fajnie, no bo akurat jest długi weekend, także dzieciaki się cieszą, że jest trochę śniegu, a my rowerzyści nie mamy powodów do narzekań. Drogi rowerowe jak na razie jako tako sprzątnięte, mimo wszystko jest dość ślisko, także dzisiaj większość ujęć będzie z klaty. Pozwólcie, że będę trzymał kierownicę dwoma rękoma, tak będzie bezpieczniej. Mimo sezonu zimowego na YouTubie widzę, że wśród rowerowej braci mnóstwo nowych filmów rowerowych o tematyce rowerowej i bardzo duży wysyp Q&A'ów. Drogi rowerowe jak zwykle całkiem spoko odśnieżone. Pewnie pierwszego dnia był problem, no a dzisiaj to już jest drugi dzień po opadach. To już w miarę obczyszczone. Tradycyjnie wyglądają lepiej niż chodniki. No i w tym roku mam wrażenie, że nie nawalili soli. Jak się mieszka w Gdańsku, a chcecie zbudować kondycję na wycieczki górskie, to jest dobra miejscówka. Zobaczcie, jakie długie są te schody. Tutaj można potrenować wchodzenie i schodzenie. Nie mam pojęcia, jaką mają długość, ale są bardzo długie. Chyba najdłuższe w Gdańsku. Jest jeszcze taka dzielnica Niedźwiednik, gdzie też jest dużo schodów, ale one są trochę rozbite, a tutaj w jednym ciągu macie mnóstwo schodów. Kiedyś się przejdę i zmierzę, jaka to jest długość. Zdecydowanie dobra miejscówka na budowanie kondycji. A gdy już jesteśmy przy budowaniu kondycji, no to muszę się przyznać, że ostatnio z tym dosyć słabo. Końcówka 2.24 no to nie był dobry czas dla mnie, jeśli chodzi o aktywności, a przede wszystkim niezbyt dobry czas, jeśli chodzi o dietę. Wieczory spędzone przed TV, z Netflixem, z YouTube'em albo jakimś innym streamingiem spowodowały, że przybyło sporo. Także 2,25 zaczynam z wagi 102 kg. Kto pamięta, ile miałem w zeszłym roku, to pamięta. Ale no przybyło sporo, jest nad czym pracować. No i tak chciałbym trochę zbudować tą formę, przynajmniej do czerwca. Po takich 2 miesiącach odpustu, odbudowywanie kondycji, no to jest dużo pracy, nawet więcej niż 2 miesiące. Zależy, jak mi pójdzie jeżdżenie, bo to w sumie taka jedyna aktywność, którą lubię. O, tu już jest lepiej. No, to taki ciąg pieszo-rowerowy. Dlatego się tu nie spinali, żeby to odśnieżyć. Chodniki posypane solą, drogi rowerowe nie. Główne miasto tradycyjnie. To nie będzie odśnieżyć. No, ten śnieg plus kostka brukowa jest ciekawy. Biorąc pod uwagę poprzednie lata, czyli 2,24, tak, to już poprzedni rok, 2,23, no i tak gdzieś 2,22, że z roku na rok obserwuję zdecydowany wzrost liczby turystów w okresie zimowym. W Gdańsku kiedyś w Gdańsku, gdy kończył się wrzesień, no już robiło się cicho i głucho, nawet na głównej ulicy, a teraz tutaj sezon widać trwa cały rok. Gdańsk stał się bardzo popularny. Widać to też po ilości restauracji, hoteli i wszystkiego, co się otwiera. Jest tego mnóstwo. Kiedyś człowiek znał chociaż część knajpek, a ja jako człowiek nie szwendający się po mieście to już zupełnie nie wiem, co mógłbym teraz komuś polecić, kto przyjeżdża do Gdańska, jakby się zapytał: ej stary, gdzie pójść, coś fajnego zjeść, wypić. No to mam tylko w głowie takie klasyki, ale to się zmienia jak w kalejdoskopie. Przejeżdżałem pod Zieloną Bramą. Teraz Zielony Most. Klasyczna panorama z Żurawiem i wyspą Spichrzów. To taki chyba najbardziej charakterystyczny widok z miasta, robiony z Zielonego Mostu. Zawsze podkreślam, że dla mnie Gdańsk zmienia się na plus. Dla ludzi mieszkających w centrum gorzej, ale to już chyba trend z każdego miasta, że nieruchomości w centrum zamieniają się na najem krótkoterminowy, co jest mega uciążliwe dla mieszkańców.
Rozumiem to, bo przychodzi weekend, a tu wieczna impreza, jak tu żyć z rodziną. Uprzedzając pytanie, dlaczego wybrałem się do miasta zamiast za miasto, odpowiadam, tutaj jest chociaż trochę odśnieżone, a za miastem to pewnie bym się trochę kopał w śniegu i błocie, bo mój czerwony rower, który ma szerokie opony, niestety jest rozłożony. Niestety, amortyzator pojechał do serwisu i będzie dopiero w lutym. Dzielnica Przeróbka. Wspominając jazdę rowerem za miastem w zimie, to właśnie może wyglądać tak jak tu. Chociaż tutaj to już widzę, że jest wydeptane i wychodzone. Znający i zainteresowani topografią Gdańska już zapewne wiedzą, że obrałem kierunek Westerplatte. No ale tu się jedzie zdecydowanie ciężej. Nie wiem, czy chcę się tam męczyć. Ta droga jest nieodśnieżona. Może pojadę na stogi. Dobra, zmiana planów. Jednak spróbuję pojechać sobie na stogi. Może tam jest odśnieżone. No kiepsko się jeździ po takiej brei. Biorąc pod uwagę, że jeszcze mam kilka kilometrów do Westerplatte, a z powrotem te same kilka kilometrów i to jeszcze pod wiatr, to aż tak nie zależy mi na budowaniu kondycji. A, wychodzi mój wewnętrzny leniuch. Nie chce mi się telepać po tym śniegu. Ciężko się jedzie. Aczkolwiek jest dobrze zmrożone. Dzisiaj jest -3, to jako tako pod kołami się to nie rozjeżdża. Dobra, to w lewo i na stogi. Nie wiem, jak to jest z tym odśnieżaniem. Tu normalnie, tam nieodśnieżone. Mają chyba jakiś kontrakt na odśnieżanie konkretnych ulic, konkretnych dróg rowerowych. Tutaj warunki drogowe idealne. To mogę pogadać bezpośrednio do Was, do kamery. Końcówka 2024, początek 2025. Na YouTubie wysyp filmów podsumowujących rok oraz snujących plany na najbliższy sezon. No i ogromna ilość Q&A. Jako że nie podążam za trendami, u mnie Q&A nie będzie. A co więcej, na wszystkie Q pod filmami macie od razu moje A. Przynajmniej tak starałem się robić. Jeśli ktokolwiek nie dostał odpowiedzi w 2.24 na swój komentarz, niech rzuci kamieniem. Czy w tym roku będzie podobnie? Nie wiem. Komentarzy jest coraz więcej. Oczywiście bardzo mnie to cieszy i bardzo lubię ten sposób interakcji, ale wraz ze wzrostem ilości komentarzy pochłania mi to coraz więcej czasu. Także nie wiem, czy będę w stanie odpowiadać na wszystkie. Być może właśnie przejście do takiej formy Q&A ma sens, nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. W zeszłym roku czy 2 lata temu, bo już gubię się w tych datach, był Q&A z plaży, gdzie z Rozim razem odpowiadaliśmy na pytania. Bardzo fajnie to wyszło, jestem zadowolony z takiej formuły. Być może powtórzymy coś takiego w tym roku. Mam nadzieję, że również Wojtas dołączy. Dzięki. To pan już ma dosyć chyba. To dopiero 11. To pewnie od wczoraj go jeszcze trzyma. Też polecam mu aktywność na rowerze. Tylko minąłem ostatnie skrzyżowanie na stogach i tu już też droga nieodśnieżona. No a tu już nie wymiękam, jadę dalej. Tu do plaży jest niedaleko. Na pewno mniej niż musiałbym tam cisnąć na to Westerplatte. Podsumowując 2024, no to był taki przeciętny rok, mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o tripy rowerowe. Czerwcowy wyjazd wyszedł wyśmienicie. Mam na myśli tygodniowy wyjazd na szlak Odra-Nysa, gdzie robiliśmy wycieczkę wzdłuż zachodniej granicy. No, ten wyjazd się udał, jak zresztą nasze wszystkie czerwcowe, coroczne tripy. A pozostałych wycieczek
To było tak średnio, bym powiedział. Udało mi się kilka razy wyskoczyć na Kaszuby, na Żuławy, pokręcić się wokoło komina. Pojeździłem też kilka dni po Pojezierzu Krajeńskim, ale nie było żadnych takich dłuższych wycieczek, które, można powiedzieć, kolokwialnie resetują banie. Także szkoda. Plany były, bo miałem w planie Orle Gniazda. Myślałem też może o dokończeniu kawałka Green Velo, ale niestety nic z tego się nie zrealizowało. Także robienie planów, czy ma sens? Pewnie tak. Dobrze jest mieć listę jakichś tam challenge'ów w zanadrzu, ale działać na spontanie. No. Przede wszystkim bardzo ciężko jest zaplanować wyjazd, gdzie uda nam się wyjechać całą ekipą, we trzech. To zgranie kalendarzy musi nastąpić dużo szybciej, albo właśnie jak ostatnia wycieczka na Kaszuby, dzień wcześniej pytanie: jedziemy, wszystkim pasuje, jedziemy. Wtedy się udaje. W przypadku jednodniowej wycieczki to się udaje często. W przypadku już weekendowej wycieczki no nie jest to takie proste do zrobienia. Każdy ma swoje życie i jakieś tam plany. Dzisiaj chyba pierwszy rowerzysta, nie licząc oczywiście Glovo i Uber Eatsów. Także pozdrawiam pana. Kiedyś plaża Stogi to była dla mnie taka alternatywa dla Brzeźna, bo było tutaj mniej ludzi niż na plażach Brzeźna, Jelitkowa czy Sopotu, ale od jakiegoś czasu tu jest też bardzo dużo ludzi. Dlatego w tym roku wybrałem plażę na Westerplatte, do której niestety dzisiaj nie dojechaliśmy. Podobnie jak w centrum i tutaj zmienia się krajobraz jak w kalejdoskopie. Za mną jest port północny. Widzę jakieś nowe suwnice, także tutaj też nowe inwestycje, zmiany. Wszystko zmienia się w tym Gdańsku. Zostawiłem przypięty rower i idę sprawdzić, czy ciepła woda. W tym roku moja druga kąpiel. Pierwsza była w jeziorze. Zawsze mam takie wrażenie, że w jeziorze jest chłodniej. Nie wiem, czy też tak macie. Kto morsuje, niech napisze, czy lepiej w morzu, czy lepiej w jeziorze. Jak się kąpałem w tym roku w jeziorze, to było jakieś 2-3 stopnie. No i było mega zimno. A teraz jest jakieś -3 i jest całkiem spoko. Być może nie uważałem na fizyce, ale być może w słonej wodzie lepiej się morsuje. Nie wiem. Koniec tego relaksu. Teraz ta gorsza część, czyli ubieranie. Nie to, żeby było zimno, ale przy tej temperaturze to tak ciężko się dosuszyć ręcznikiem i potem ciężko się zakłada ubrania. Także nie lubię tej części. No a dodatkowo nie ma tutaj żadnej ławki. A wziąłem sobie tylko taką małą karimatkę, także trzeba będzie improwizować. No nic. Wychodzę. Dobrze, że jest słoneczko. Słoneczko dodaje dodatkowych endorfinek. No teraz czuję, że baterie się ładują. Ogarnąłem się w jakieś 8 minut. To całkiem nieźle. Rower jeszcze stoi. 20 parę lat temu na stogach nie byłoby to takie oczywiste. Ta dzielnia nie ma zbyt dobrej sławy. Nie miała zbyt dobrej sławy. No teraz chyba jest ok. Nie wiem. Jakoś tak ogólnie w Gdańsku jest w miarę bezpiecznie. To już nie te czasy lat 90., gdzie ziomek z bramy krzyczał: dawaj buty. Dzisiaj jestem przygotowany. Zabrałem herbatkę w termosie, więc po morsowaniu dobrze jest
się lekko rozgrzać, bo jeszcze do domu 16 km. Biorę 2 łyczki i jedziemy. Wyszło słońce, to od razu wyszli też ludzie. No i fajnie. Trzeba trochę pospacerować. O czym to mówiliśmy? Co tam się wydarzyło w 2024? Poza wycieczkami zorganizowaliśmy pierwsze ognisko z Ride With Me. Przybyło około 30-40 osób. Bardzo fajne wydarzenie. Myślę, że jak najbardziej do powtórzenia w tym roku. Bardzo miło było się spotkać z częścią z Was. Dzięki wszystkim, którzy przybyli. No i oczywiście zapraszam na kolejne edycje. Odpowiednio wcześniej damy znać. Zapytacie pewnie, jakie plany na wycieczki w 2025 roku. Czy brak planu też jest jakiś planem? Mam swojego Excela z listą miejsc i tras, które chciałbym przejechać, ale wszystko podporządkowane jest pod odpowiednie zagospodarowanie czasu, który muszę podzielić między pracę, rodzinę oraz inne aktywności. Także myślę, że w tym roku raczej wszystko na spontanie. Oczywiście czerwcowy wyjazd z chłopakami to jest coś, co na pewno zaplanujemy. W tym momencie jesteśmy na etapie ustalania terminu, żeby wszyscy mogli odpowiednio wcześniej zaplanować sobie wolne od pracy. A jeśli chodzi o trasę, no to jeszcze się to nie wykrystalizowało. Na razie jest taki dylemat, czy ma być trudniej, czy łatwiej. Bo biorąc pod uwagę ogólny brak kondycji grupy, plan jazdy po górach raczej może być ciężki. Znaczy rozważamy dwie opcje. Pierwsza to, żeby pojechać Velo Dunajec, a później szlak Orlik Gniazd, czyli zaczęlibyśmy w Zakopanem, a skończyli w Częstochowie. I to jest taki plan, powiedzmy, do zrobienia, ale jeszcze się nad tym wahamy. A druga opcja to wybrać się ponownie na niemiecką ziemię i przejechać kawałek R10 po niemieckiej stronie oraz zrobić pętlę wokół wyspy Rugia. I to raczej na tą chwilę bardziej do nas przemawia i w tą opcję byśmy szli. Z tras, które ja bym chciał przejechać, to na pewno jest mazurska pętla rowerowa, planowana już tak długo. Niby otwarta niedawno, ale według wielu relacji jest niedokończona, także chciałbym sam na własne oczy przekonać się, jak to wygląda, zobaczyć te fajne mory, no i miło spędzić z 3 dni na rowerze, bo mniej więcej tyle zakładam, żeby to przejechać. Czy uda się w grupie? Nie wiem. Odnośnie wszystkich wycieczek oprócz czerwcowego wyjazdu nie wiem, czy będziemy więcej jeździć w grupie, czy też nie. Hej, miasto Gdańsk, pobudka. Come on, czemu pasy rowerowe nie są sprzątnięte? Co to ma być? Wspomniany wcześniej szlak Orlik Gniazd, który mógłby być częścią czerwcowego wyjazdu. Na ten szlak jest też inny pomysł. Jeśli byśmy go realizowali jako indywidualną wycieczkę, to pomysł jest taki, żeby przejechać go na rowerach z wspomaganiem elektrycznym. Będzie więcej fanu, nie będziemy się tak siłować z przewyższeniami. Tylko problem jest ze znalezieniem firmy w okolicy tego szlaku, która może nam takie rowery wypożyczyć, na przykład w Częstochowie, żebyśmy mogli przewieźć je pociągiem do Krakowa i następnie już na kołach wrócić do Częstochowy. Być może ktoś z Was kiedyś w ten sposób jechał, albo zna kogoś, kto w ten sposób jechał i może podpowiedzieć, jak to ogarnąć logistycznie, to będę bardzo wdzięczny za wskazówki.
Trzeci szlak, na który chętnie bym się wybrał, to stary szlak kolejowy, trasa z Wałcza do Kołobrzegu. To też jest taka weekendowa traska. Nieśmiało podsuwam ten pomysł mojej żonie i jak na razie jest na tak. Tak więc byłaby to opcja na również nieco rodzinny weekend. Mój najbardziej popularny film opisujący szlak Eurovelo 10 na odcinku zachodniopomorskim nadal jest najlepiej oglądanym filmem na moim kanale, ale te zdjęcia już mają 3 lata, więc też w mojej głowie siedzi pomysł, czy by nie przelecieć ponownie Eurovelo 10, R10, przynajmniej no może na tym fajnym odcinku zachodniopomorskim i zobaczyć, co się zmieniło. Pewne jest, że jeśli jeszcze raz wybiorę się na Eurovelo 10, to będę chciał dorzucić element zwiedzania latarni. Być może nawet pozbierać pieczątki, zdobyć odznakę Bliza. Zwykle nie bawię się w takie rzeczy, ale taki pomysł się zrodził niedawno i zaczynam do tego dojrzewać. No tak, zapomniałbym jeszcze o Zielonej Siódemce, która była projektem 2 lata temu. W zeszłym roku też o tym już tylko myślałem i nic się nie zrealizowało. Wygląda na to, że 2025 będzie rokiem realizacji niezrealizowanych projektów. I właśnie tego sobie życzę, aby tak było. Jeśli się uda cokolwiek zrealizować z tej listy, będę zadowolony. Ja się z nikim nie ścigam na kilometry. Poprzedni rok zamknąłem z wynikiem 3400 km. Czy to dużo, czy mało? Zależy. Dostałem kilka komentarzy w stylu myślałem, że jeździsz więcej. No, dużo ludzi jeździ więcej. Patrząc po waszych strawach, no to tam sporo stawki oscyluje, około 10 000 rocznie. Moje 3400 to jakieś 10% więcej niż w zeszłym roku, także ja jestem z tego wyniku zadowolony. A jeśli chodzi o 2025, no to nie mam żadnych założeń ani oczekiwań, jeśli chodzi o ilość kilometrów. Zobaczymy, jak wyjdzie. Życie pokaże. Bardzo chciałbym w tym roku jak najwięcej móc jeździć z chłopakami i dokumentować nasze wycieczki, bo wychodzi z tego taki nieco komediowy serial, który dostarcza wam trochę rozrywki, a i jednocześnie my świetnie się przy tym bawimy. Ja już się zbliżam do końca mojej wycieczki. 30 kilosków nawinięte, kąpiel w zatoce zaliczona, bardzo miło spędzone pół niedzieli. No i cieszę się, że mogłem trochę pogadać do kamery. Życzę wam realizacji wszystkich rowerowych planów, wszystkiego dobrego w całym 2025 roku i do zobaczenia w kolejnych filmach, a być może również na szlaku. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdro!